Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będę opowiadała o narzędziach, takich najbardziej podstawowych, zarówno do filcowania na mokro, jak i do filcowania na sucho, które są potrzebne nam, niezbędne do tego, żeby filcować. Zapraszam. Zacznę od filcowania na mokro. Do filcowania na mokro potrzebna jest woda, mydło i tarcie naszych rąk. Niczego więcej w zasadzie nie potrzebujemy. To jest podstawa. Jeśli chodzi o wodę, najlepiej ciepła, letnia. Czasami używamy gorącej lub nawet wrzącej wody, ale wtedy absolutnie nie pracujemy z dziećmi i również wtedy używam gruchy, o której powiem za moment, bo dzięki niej mogę nalać sobie tą wrzącą wodę i nie poparzyć się. Jeżeli filcujemy takie formy, gdzie wkładamy ręce do miski, oczywiście nie może to być gorąca woda, żeby się nie poparzyć. Ciepła, letnia będzie ok. Jeśli chodzi o mydło, podstawą jest szare mydło, jakiekolwiek. Jest ich duży wybór, są różne. Ścieramy go na tarce i taki podstawowy przepis na roztwór to jest łyżka mydła na litr wody. W zależności od mydła, czasem to będzie czubata łyżka, czasem bardziej płaska, bo różne mydła różnie się pienią. Jeżeli ten roztwór będzie mocno pienisty, możemy zawsze dolać sobie wody, a jeżeli będzie tej piany za mało, to zawsze możemy mieć obok kostkę, którą sobie namydlimy sobie ręce czy naszą pracę, więc tu możemy sobie manewrować do woli, żeby było dobrze po prostu. Natomiast jeżeli filcujemy dużo na szarym mydle, to te ręce niekoniecznie są przyjemne w dotyku. Czasami są szorstkie, czasami są ściągnięte takie. Mi osobiście lepiej na ręce działają płatki mydlane. Tu mam przykład płatków mydlanych i po pierwsze, te płatki już są starte, one są już właśnie w formie płatków, jak sama nazwa wskazuje. W związku z tym, na przykład prowadząc warsztaty, oszczędzam czas, nie muszę ścierać tego szarego mydła na tarce. A po drugie, te płatki mydlane zmiękczają nam trochę skórę, więc jeżeli filcujemy dużo, często czy wiele godzin, to rzeczywiście dłonie po tych płatkach są przyjemniejsze w dotyku niż po szarym mydle. Ja osobiście najbardziej lubię pracować na mydle marsylskim. To jest mydło marsylskie oliwkowe. Jest ich wiele rodzajów. Różne firmy mają różne te receptury. Zwykle to jest 72% olejów roślinnych, niekoniecznie tylko oliwy. Tam mogą być różne oleje roślinne w różnych proporcjach, w zależności od producenta. I takie mydło ja osobiście lubię najbardziej z kilku powodów. Pierwsze, podstawowe. Jeżeli filcujemy już dużo i często i długo, to rzeczywiście o te dłonie trzeba dbać. Więc tak jak na początku filcowania szare mydło jak najbardziej wystarczy, czy te płatki mydlane, to przy już większych formach, dłuższych formach o te dłonie trzeba zadbać. Drugi plus tego mydła marsylskiego jest taki, że nie robi się tak zwany glut. To znaczy, jeżeli robimy roztwór z szarego mydła lub z płatków mydlanych, to po jakimś czasie, kiedy ta woda nam odparuje, tu się robi glut, czyli taka galaretka, którą oczywiście można używać, można dolać wody, tylko wtedy już nam się ten roztwór wody z mydłem trochę zmieni, te proporcje będą inne. Ten glut czasami nam co prawda może pomóc odrobinę, jakby przytrzymać, trochę sprawia wrażenie, że jest przyklejona ta rzecz, co często niestety bywa złudne. Natomiast ja osobiście nie przepadam pracować na tym glucie, w szczególności jeżeli filcuję takie formy większe, które rozkładam i filcuję przez kilka dni, to rzeczywiście po paru godzinach czy na kolejny dzień ten wyrób od szarego mydła czy od płatków mydlanych jest pokryty taką mazią, którą albo muszę ściągnąć, albo muszę dolać wody, żeby ta proporcja mi się zmieniła. Natomiast jeżeli używam mydła marsylskiego, to pomimo, że ta woda jest przygotowana już kilka godzin temu,
cały czas konsystencja jest taka sama. On się nie robi glutowaty, nie robi się galaretka. I ja na każdym etapie kolejnego dnia również mogę spokojnie sobie ten roztwór użyć, a ta proporcja wody do mydła się nie zmienia. A na pewno nie w takim stopniu jak przy tym szarym mydle. I trzeci plus, dla którego najbardziej lubię filcować na tym mydle marsylskim, co również się sprawdza głównie przy tych formach zaawansowanych, jeżeli już nie filcujemy tylko hobbystycznie, ale już coraz bardziej zawodowo i robimy na przykład na sprzedaż wyroby, to, że mydło marsylskie nadaje połysk tym wyrobom filcowym. Czyli jeżeli filcujemy szale, czy torby, czy ubrania, czy kapelusze, filcując na mydle marsylskim mamy połysk, którego nie da nam ani szare mydło, ani płatki mydlane. To mydło co prawda jest trochę droższe, ale jeżeli filcujemy już większe formy, tym bardziej na sprzedaż, warto wziąć to mydło pod uwagę. Dalej, narzędzia. Grucha. To jest gruszka do filcowania. Tak się przyjęło, ona tak naprawdę jest do podlewania sadzonek. Jest to narzędzie, na którym ja się uczyłam filcować 11 lat temu i tak już zostało. Lubię gruszkę, co prawda jej minusem jest to, że jest mała, w związku z tym jeżeli filcuję dużą rzecz, to rzeczywiście trochę się muszę namachać, żeby całą tą formę polać wodą. Ale po pierwsze, jest z gumy, w związku z tym jeżeli stosuję wrzątek, to na pewno się nie poparzę. Tak jakby było to w przypadku naczynia jakiegoś z plastiku. Po drugie, plastikowe jakieś właśnie pojemniki mogą się zniekształcić, mogą się stopić od wrzątku. Tutaj to nie grozi. Po drugie, mogę sobie, w zależności od tego jak polewam tą gruszką, mogę zmieniać sobie ciśnienie tej wody. Teraz ją wcisnęłam, wsadziłam do miski, nalała się, tak, woda. I teraz, jeżeli chcę miejscowo, delikatnie polewać, to naciskam delikatniej. A jeżeli chcę polać większe powierzchnie, szersze powierzchnie lub mam tych warstw wełny dużo ułożonych, więc mi zależy na tym, żeby ta woda przeszła przez te wszystkie warstwy, to gruszka mi to ułatwia. Żaden spryskiwacz do mycia okien czy do podlewania kwiatków nie da mi tego efektu. Takim spryskiwaczem ja tylko spsikam powierzchnię wełny, natomiast nie przejdzie mi ta woda przez te wszystkie warstwy wełny, szczególnie przy tych grubszych wyrobach. Więc taka grucha jest wygodna. Jeżeli filcujemy na roztworze wody z mydłem właśnie szarym albo na płatkach mydlanych i by nam się zrobił w środku glut, to tą rureczkę się wyciąga i można wtedy ten glut po prostu sobie wycisnąć. Zamówiłam też na próbę takie naczynie. To jest naczynie plastikowe, więc absolutnie gorącej czy wrzącej wody tutaj nie nalejemy. Ono ma pokrywkę, więc bardziej można sobie tutaj wlać tą wodę lub nalać tak prosto z miseczki. Dziurek niestety nie ma na całej powierzchni, tylko tak dookoła, ale dla osób początkujących albo na warsztaty, w szczególności takie, gdzie na przykład mamy warsztaty z dziećmi i potrzebujemy dużą ilość narzędzi, to może być dobry pomysł, bo jest dużo tańsze niż gruszka. W każdym razie też można, w zależności od nacisku, nie jest aż tak zróżnicowane jak gruszka, ale również można sobie albo delikatnie, albo mocniej polewać tą wodę. To, co bym tutaj jeszcze zmieniła, to być może dorobiła więcej dziurek w pokrywce. Dalej, ręczniki. Zbieramy po znajomych, po rodzinie, stare, zniszczone, niepotrzebne. Im bardziej zniszczone, tym lepiej, bo lepiej chłoną wodę. Do filcowania na mokro tych ręczników trochę się przyda. Wycieramy nimi ręce, wycieramy nimi stół, czasami wycieramy podłogę, jeżeli gdzieś woda nam skapnie.
przydadzą się. Również przy większych formach, gdzie rolujemy zawinięte wyroby w folię i w rurę, o czym powiem za moment. Zawijamy także w duże ręczniki, więc tych ręczników możemy nagromadzić sporo. Folia bąbelkowa. Folię bąbelkową używamy przede wszystkim po to, żeby dzięki niej nam się te wyroby nie przesuwały. To znaczy, na bąbelkach rozkładamy wełnę, moczymy ją, przykrywamy folią bąbelkową, bąblami na wełnę, czyli zawsze wełna leży na bąblach i przykryta jest bąbelkami. Tu mam gładką stronę. I masując po tej gładkiej stronie, po pierwsze, bąbelki mi pomagają w tym masowaniu, więc w filcowaniu, więc mi trochę przyspieszą ten proces, a po drugie, podtrzymują mi tą wełnę, żeby się nie przesuwała. Czyli jeżeli będziemy masować po tej folii, to po pierwsze, ta folia musi być tutaj zamoczona tą samą wodą z mydłem, którą moczymy filcowe wyroby, po to, żeby nam się ręce ślizgały po tej folii. Jeżeli nie damy tutaj wody na górę, to będziemy przesuwać tą folię i ją marszczyć. Wtedy sobie zniszczymy całą pracę. Więc te bąble są po to, żeby nam trzymały tą wełnę i pomagały w masowaniu. Nie odciskamy więc tych bąbli, nie pękamy je, chociaż rozumiem, że to bywa odruch bezwarunkowy momentami. Te bąble są nam potrzebne. W związku z tym, dopóki folia ma te bąble takie, jakie są, możemy jej używać wiele razy. Wystarczy po filcowaniu ją wypłukać pod bieżącą wodą, zostawić do wyschnięcia i używać, póki są bąbelki. I rura. To jest rura do izolacji rur, kupowana w sklepach hydraulicznych albo w dużych sklepach budowlanych. I to jest najtańsza wersja rury, która służy nam do tego, żeby rolować filcowe wyroby. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy małą formę, kulkę, kwiatek, dredzik, to możemy filcować w rękach. Lub jeżeli mamy mały obrazek, to również możemy filcować po prostu na stole, w obrębie tutaj naszego placu do pracy. I samym masowaniem możemy sfilcować całkowicie ten nasz wyrób. Jeżeli mam szal rozłożony na całym stole, długi na 2 metry, to również samym masowaniem mogę go sfilcować, ale będzie to trwało dużo dłużej. W związku z czym, jeżeli sobie na odpowiednim etapie, nie za wcześnie, zwinę ten szal w folię bąbelkową, w rurę, w ręcznik, czyli mam taki zwój i będę to turlać, to filcuję równocześnie cały szal po prostu takim ruchem rolowania. I po to jest ta rura. Dobrze, żeby była w miarę miękka, sprężysta, więc te rury do izolacji się bardzo dobrze sprawdzają. Często stosuje się też takie rurki do nauki pływania. Również będą bardzo dobre. W temacie filcowania na mokro to są podstawy i wystarczą. Oczywiście jest sporo różnych innych narzędzi, drewniane tary, różne jakieś takie do masażu używane drewniane narzędzia, szlifierki czasami również. To wszystko owszem używa się, natomiast bardziej przy formach zaawansowanych, jeżeli chcemy coś sobie dofilcować, filcujemy już dużo, często zawodowo. Natomiast to, co potrzebujemy na początek, jeżeli robimy małe formy, to wystarczy woda i mydło. Może być najzwyklejsze szare. Natomiast jeżeli już filcujemy troszkę większe formy, przyda się gruszka do filcowania, no ręczniki oczywiście wiadomo, folia i rura. I tyle wystarczy. Teraz opowiem o narzędziach do filcowania na sucho. I tak jak filcowanie na mokro jest taką właśnie pierwotną techniką, woda, mydło, tarcie, tak filcowanie na sucho to już taka współczesna, bardziej mechaniczna technika filcowania.
Co to znaczy? To znaczy, że potrzebujemy do tego specjalne igły. Tam była woda i było tarcie rąk naszych. Żadnych tak naprawdę narzędzi nie używaliśmy. Tutaj są igły specjalne z zadziorkami i na tym odcinku gruba, a na tym odcinku cienka igła ma specjalne zadziorki. Oznacza to, że jeżeli będziemy wkuwać taką igłę w wełnę, to wełna się będzie zahaczała o te zadziorki i tak jakby przez to, że my tak wkuwamy tą igłę, wełna się będzie splątywać i filcować przez właśnie to splątanie tej wełny. Więc bez tego narzędzia filcować na sucho się nie da. I teraz są różne typy igieł, różne firmy. Taki podstawowy podział to jest gruba, średnia i cienka. One wyglądają tak. Są trójkątne w przekroju najczęściej i teoretycznie zaczynamy od grubej igły, która filcuje najszybciej, ale też jeżeli ta wełna już się na tyle sfilcuje, że ta gruba igła trudno się wbija, to wtedy zmieniamy na średnią. Cienką igłą robimy wykończenia, detale, szczegóły. Tyle w teorii. W praktyce wygląda to tak, że każdy wybiera sobie takie igły, jak jemu jest wygodniej i też w zależności od tego, co będzie filcować. Bo na przykład, jeżeli filcujemy misia, to rzeczywiście dobrze jest zacząć od tej igły grubej, później zmienić na średnią i cieniutką sobie to wykończyć. Więc wszystkie trzy się przydadzą. Ale jeżeli będziemy używać techniki igłowej nie do tworzenia form przestrzennych, tylko do tworzenia ornamentów, albo do wykończenia jakichś form filcowanych na mokro, albo do naprawienia, bo też bardzo często się właśnie po to łączy obie te techniki, to wtedy bardziej się przyda igła średnia albo cienka. Gruba igła zostawia zbyt duże ślady i co prawda taką cienką igłą może filcuje się dłużej, ale za to bardziej precyzyjnie i bez tych takich charakterystycznych dziurek. I teraz, co oprócz tej igły? Są różnego typu uchwyty, żeby sobie niby wygodnie trzymać taką igłę. Natomiast jeżeli są to uchwyty do trzymania jednej igły, nie polecam. Jedyne co się zmieni to, że będzie większa odległość ręki od czubka tej igły i jest większe ryzyko na jej złamanie. Więc jeżeli my trzymamy taką igłę w ręku i filcujemy tylko jedną igłą, jest większa szansa na to, że jej nie złamiemy, jeżeli trzymamy ją po prostu bez żadnego uchwytu, tylko tak bezpośrednio. Jeżeli chcemy filcować kilkoma igłami jednocześnie, to albo można sobie je chwycić gumką recepturką na przykład i filcować, tylko wtedy polecam cienkie igły używać, albo można kupić specjalne piórka. Przy czym ważne jest, żeby w tym piórku były cienkie igły. Oczywiście te igły można wymieniać. Jeżeli się złamią, można sobie dać nowe. Ale zdarzyło mi się kupować piórka innej firmy, gdzie oryginalnie były grube igły, a odległość tych igiełek od siebie była taka, że w zasadzie nie dało się ich wbić. Bardzo trudno się wbijało te igły, więc nie był to najszczęśliwszy pomysł. I po prostu musiałam wymieniać wszystkie igły grube na te cienkie, żeby się wygodnie filcowało. Więc tego typu piórka są ok, natomiast jeżeli są piórka szczególnie drewniane albo na jedną igłę, albo na 7, na 9 czy więcej, ostrożnie z takimi uchwytami, bo dużo częściej się łamią igły z tymi uchwytami niż bez nich, więc nie ma sensu. Dalej. Jeżeli wbijamy taką igłę w wełnę
to musimy mieć jakąś podkładkę, żeby móc swobodnie wbijać, żeby się igła nie złamała, nie wbiła w stół, czy jeżeli trzymamy to w rękach, żeby się nie pokłuć. I są różnego typu, ja tutaj mam akurat tego typu gąbkę. Można w nią swobodnie wbijać. Mogą to być najróżniejsze gąbki tapicerskie, różnego typu pianki. Nawet jeżeli zaczynamy i po prostu szukamy czegokolwiek, to nawet takie najzwyklejsze gąbki do kąpieli czy do mycia nawet naczyń, ale wtedy nie tą taką twardszą stroną, tylko od strony tej miększej, mogą być na początek. Chodzi po prostu o to, żeby ta igła miała się w co wbić. Można też dostać tego typu szczotki, one są tutaj płaskie na górze. Również się je stosuje do filcowania i tu po prostu jest mniejszy opór, więc można filcować szybciej. Natomiast ja przyznam szczerze, że w zależności co robię, czasami jest mi wygodnie na gąbce, czasami na szczotce. Ja jeżeli używam filcowania na sucho, to przy łączeniu filcowania na mokro i filcowania igłowego, więc to najczęściej są ornamenty i wtedy większa powierzchnia jest mi wygodniejsza, więc bardziej mi się sprawdzi taka gąbka, która znowu się szybciej niszczy, więc w kwestii trwałości szczotki są lepsze. W zależności od tego, co robimy, jakie formy, czy bardziej przestrzenne, czy bardziej płaskie, szukamy sobie tego sposobu, tego narzędzia, które będzie dla nas najwygodniejsze. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć coś, w co można swobodnie igłę wbić i na początku wystarczą same igły. Podsumowując, jeśli chodzi o filcowanie igłowe, ważne są igły i coś do wbijania. Czy to będzie gąbka taka, czy inna, czy tapicerska, czy pianka, czy szczotka, nie ma to znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby igła się mogła swobodnie w to wbijać. Na początku sugeruję nie szukać żadnych narzędzi takich typu właśnie uchwyty, rączki, foremki. Na to przyjdzie czas. Najważniejsze jest, żeby się zaopatrzyć w igły. Najlepiej wszystkie 3 od razu, żeby sobie sprawdzić, na jakiej igle jak nam się pracuje, jaki jest efekt i w zależności też od tego, co będziemy robić, to albo się przyda średnia i gruba, albo średnia i cienka. I tyle. Działamy.